dobry, Marta Mackę. Witam bardzo serdecznie w kolejnym, trochę nietypowym odcinku mojego podcastu Reklamiara, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o wyzwaniach współczesnego biznesu, marketingu, komunikacji reklamowej i komunikacji. Szczególnie dzisiaj będziemy rozmawiać o komunikacji. Dlaczego nietypowy? Bo dziś nie jesteśmy w studio Reklamiary tak jak zawsze. Jesteśmy na 31 piętrze, nie wiem czy to dobrze widać, w siedzibie Meta, gdzie odbyła się konferencja CMO Summit. A dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Waligórski. Cześć Krzysiek. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że przyleciałeś do nas prosto z Londynu. Tak. Mnie też jest bardzo miło i w ogóle bardzo super konferencja. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Powiedziałam, że będziemy rozmawiać o komunikacji, ale nie do końca o komunikacji marketingowej, bardziej o komunikacji międzyludzkiej tak naprawdę. Tak, i to bardzo ciekawe, no bo właśnie dzisiaj dużo o tym też rozmawialiśmy, że w czasie, kiedy ten AI coraz bardziej wchodzi w nasze życie, my coraz bardziej potrzebujemy być ludźmi i komunikować się ze sobą coraz lepiej. No właśnie, ty założyłeś firmę, startup, który nazywa się, i teraz powiedz ty, żebym ja nie zrobiła. Convero AI. Czyli Conversation Hero. No tak. właśnie. No i czyli to jest wszystko o tym tak naprawdę, jak być bohaterem konwersacji, komunikacji w trudnych czasach online'u, ale w ogóle myślę sobie, że komunikacja międzyludzka no, bywa trudna, bo wszyscy jesteśmy jacyś, każdy z nas ma jakąś osobowość, pewne swoje ograniczenia. Dużo też było dzisiaj mowy o wychodzeniu ze swojej strefy komfortu. Dużo też było mowy o inkluzywności i o tym, żeby pamiętać właśnie o tym, że ludzie są różni i że nie każdy z nas w taki sam sposób działa, nie każdy z nas tak samo komunikuje. Więc powiedz proszę, może o czym jest Twoja aplikacja? Jasne. Tak jak powiedziałaś, jesteśmy różni, technologia przyspiesza i my musimy za tą technologią nadążać. I właśnie to, żebyśmy się mogli porozumiewać lepiej i żeby wszystkie punkty widzenia mogły być w tą konwersację włączone, jest bardzo istotne do tego, żeby firma dzisiaj mogła odnosić sukces, żeby mogła być innowacyjna, żeby mogła działać szybko i żeby rzeczywiście, żeby mogła włączyć w pracę ludzi z różnymi punktami widzenia, z różnymi typami myślenia i z różnymi typami mózgu, bo to, na czym my się skupiamy, to wspieranie ludzi neuronietypowych albo kreowaniem firm i środowisk neuroróżnorodnych, gdzie każdy ma szansę tak naprawdę w pełnym zakresie mieć wpływ na to, co się dzieje w firmie i komunikować, być zrozumianym i komunikować skutecznie ze wszystkimi, z ludźmi z różnych kultur, z różnych właśnie typów neuroróżnorodnych, z różnymi osobowościami. Chcemy to ułatwić. W jaki sposób? No właśnie, tak jak wspomniałaś, dzisiaj ta komunikacja często jest zapośredniczona. Rozmawiamy przez Zoomy, przez Teamsy, przez Google. To jest dobre i złe. Z mojego punktu widzenia ma to plusy. Plus jest taki, że jesteśmy w stanie komunikujące się osoby wspierać w czasie rzeczywistym, dawać im feedback do tego, jak komunikują oraz pozwalać im lepiej rozumieć ludźmi, z którymi się komunikują. Szczególnie ludziom na przykład spektrum autyzmu, którzy mają problemy z ekspresją emocjonalną, którzy mają problemy z czytaniem emocji innych, z empatią, z rozumieniem języka niewerbalnego. My pomagamy lepiej się wyrażać i lepiej rozumieć partnerów, z którymi rozmawiamy i dzięki temu budować to porozumienie szybciej i bardziej efektywnie, zarządzać konfliktem i mieć większą satysfakcję z pracy. Czyli co, można sobie wyobrazić, że łączę się na spotkanie firmowe, na jakąś konferencję, na jakąś prezentację, czy na spotkanie teamu online. Często tak jest, że wiele osób, ponieważ pracuje w systemie hybrydowym, ale też wiele osób pracuje z innych miast, nawet się nie zna fizycznie, osobiście się nigdy nie spotkali. Tak.
Trudno jest zbudować sobie relacje. Ja mam takie doświadczenia, że ludzie na przykład nie włączają kamerek, więc w gruncie rzeczy nie wiem, z kim rozmawiam. Nie jestem w stanie zobaczyć, poczuć, czy te osoby są w ogóle zainteresowane tym, Tak. co ja mówię, czy one tam w ogóle są. Tak, tak. Ale nawet jeśli ta kamerka jest włączona, trudno mi jest czasami, prawda, zrozumieć, co ta osoba Tak. pokazuje, w jaki sposób czytać właśnie to, co się tam dzieje, nawet w takim normalnym Jasne. życiu, w normalnej rozmowie. No ale co ta aplikacja daje? Czyli co, ja sobie zamontuję, czy firma zamontuje właśnie waszą aplikację i w jaki sposób pomoże firmie i w jaki sposób pomoże jednostkom, Jasne. osobom właśnie w tym zarządzaniu, w pewnym sensie też stresem. Oczywiście. Może zacznijmy od użytkownika jako takiego, a potem przejdziemy do firmy. Tak jak powiedziałem, aplikacja jest zbudowana z myślą o użytkownikach neuronietypowych. Głównie skupialiśmy się na osobach ze spektrum autyzmu i ADHD. Są to osoby bardzo poszukiwane przez firmy, bo mają to, co często się określa mianem superpowers, tak? Czyli hyperfocus, mogą się super skupić, są bardzo innowacyjne, mają bardzo rozwinięte pattern recognition, czyli zrozumienia różnych powiązań dużo szybciej niż osoby neurotypowe. No ale niestety takie osoby, i to tak myślę, że w ogóle jest, że jak gdzieś mamy więcej, to gdzieś mamy mniej. I te osoby często mają właśnie problemy z komunikacją. Mają problemy z zrozumieniem konwencji społecznych, czyli co wypada, co nie wypada w danej kulturze organizacyjnej. I tutaj bardzo pomagamy, przygotowując osobę do spotkania i budując jej pewność siebie przed tym, żeby ona czuła się pewnie przed tym spotkaniem. Pozwalamy jej, i ta pewność siebie pozwala jej wtedy włączyć kamerę, bo to, co widzimy, to, że wielu ludzi nie włącza kamery, bo to jest w pewnym sensie dla nich zagrażające, boją się oceny. A my budujemy tą pewność siebie i w trakcie spotkania online, pozwalamy im monitorować siebie i swoją ekspresję na bieżąco. Bo to, z czym często te osoby się spotykały, to właśnie z negatywną oceną swoich współpracowników, że właśnie są niezainteresowane, agresywne, może wrogo nastawione, co po prostu jest związane z ich typem budowy mózgu. Ale to nie jest koniec, bo w trakcie rozmowy nie tylko pomagamy im lepiej kontrolować swoją ekspresję, mówiąc: o, może teraz wyglądasz agresywnie, spróbuj się uśmiechnąć, ale też czytamy gestykulacje i gesty partnerów w tej rozmowie, porównujemy je z transkryptem tego, co się dzieje. Szukając pewnych niespójności, pozwalamy im lepiej zrozumieć intencje nadawcy komunikatu. Czyli jeżeli jesteśmy osobą ze spektrum autyzmu i mamy duże trudności w rozumieniu ironii, żartu, pewnych niedopowiedzeń i konwencji, my jesteśmy w stanie to naświetlić i podpowiedzieć w odpowiednim momencie. Dopytaj, sprawdź, a może jest inaczej, a może warto zadać takie pytanie. W tym momencie ta osoba jest w stanie dużo lepiej i dużo szybciej takie spotkanie przeprowadzić, osiągnąć swoje cele i przejść do fazy po, która też jest dla nas ważna, a szczególnie ważna w kontekście osób z ADHD, które mają i myślę, że dużo widzów to widziało u siebie albo u innych osób, mają ogólnie pojęte problemy z organizacją. Czyli był call, było super i co teraz, co ja mam zrobić? No i właśnie tutaj pomagamy z bardzo szczegółowym rozbiciem podsumowania spotkania na uczestników i na cele oraz w pomocy w zaplanowaniu next stepów już konkretnie w kalendarzu i na rozbiciu dużego, powiedzmy, zadania strategicznego na mniejsze paczki pracy, tak bym to nazwał, które są dla takich osób po prostu prostsze do zarządzania sobą w czasie. I ten komplet funkcjonalności pozwala nam bardzo efektywnie wspierać osoby neuronietypowe w pracy. I właśnie i dlaczego to jest ważne dla pracodawców? Tak jak powiedziałem, osoby neuronietypowe są bardzo poszukiwane dzisiaj na rynku pracy, no bo
właśnie mogą dostarczyć te nietypowe punkty widzenia, te nietypowe rozwiązania, innowacje. Ale one muszą móc efektywnie je do firmy dostarczyć. I jeżeli to się zadzieje, wiemy już dzisiaj, że teamy, które są efektywnie neuroróżnorodne, są 30% bardziej efektywne, dużo bardziej innowacyjne i szybsze. Tak? Czyli to jest wszystko to, na czym nam dzisiaj zależy, tak jak był tutaj dzisiejszy temat growth, to jest growth i to jest speed i to jest innovation, czyli to jest wszystko to, na czym nam dzisiaj zależy i ta neuroróżnorodność organizacji teraz jest takim bardzo ciekawym sposobem właśnie rewolucji w organizacji, wyjścia poza to, że próbowaliśmy organizację ujednolicić, stworzyć wojsko takich samych jednostek, wszyscy tacy sami i wszystko nam idzie świetnie, wszystko idzie, tylko się okazuje, że jak ktoś podjął decyzję na górze złą, to nikt nie zapyta. Nikt nie zada pytania, bo wszyscy myślą po prostu tak samo. A wprowadzenie tej neuroróżnorodności, efektywne wprowadzenie, tak? Czyli żeby każdy się czuł u siebie, żeby każdy się czuł, że może zadać pytanie, żeby każdy czuł, że może zakwestionować pewne rzeczy właśnie ze swojego innego punktu widzenia, to sprawia, że wchodzimy w kulturę, która jest po prostu agile, że szybko się uczymy, innowacja jest szybka i jesteśmy w stanie iteracyjnie zajść dużo dalej i mieć ten wzrost dużo szybszy. Bardzo ciekawe. A powiedz, dla jakich firm jest ta usługa? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo jak ja sobie myślę, dla kogo to jest, to na pewno to jest dla firm, które sobie cenią innowacje, tak? Które sobie cenią innowacje i które rozumieją, że kapitał ludzki jest dla nich najważniejszy. I na pewno to jest dla firm, które już rozumieją i starają się tą inkluzywność tworzyć, czy to przez neuroinkluzywne programy rekrutacyjne i bardzo dużo tych największych firm światowych to robi. 30% firm z Fortune 500 ma bardzo dobrze rozwinięte programy rekrutacyjne. To, czego jeszcze brakuje, to jest rzeczywiście to, co się dzieje po. Czyli mamy bardzo dobrze zrekrutowanych ludzi, neuroróżnorodnych, super, oni są innowacyjni, są pełni tutaj wiary, że oni przyjdą i że są oczekiwani. I potem przychodzą do banku, który ma 200 lat i od 200 lat jest taki sam i właśnie my wchodzimy tam, czyli my pozwalamy efektywnie tą neuroróżnorodność wprowadzić do organizacji i ją bardzo szybko zeskalować, bo to nie jest, oczywiście my wspomagamy organizacje w tym, żeby one prowadzały tą zmianę na poziomie kultury, na poziomie policy, na poziomie technologicznym, ale samo wejście z poziomu technologicznego, ono pozwala bardzo szybko skalować taką neuroinkluzywność. I to jest dużo szybciej niż zmiana kulturowa w organizacji, bo to się dzieje przez praktykę. Po prostu przez praktykę my pozwalamy ludziom od pierwszego dnia być sobą i mieć realny wpływ i satysfakcję z pracy. Coś, co dla wielu, powiedziałbym, badania pokazują, że dla więcej niż połowy, no dzisiaj jest nieosiągalnym marzeniem. Dużo się teraz mówi i w ogóle to taki buzzword trochę się stała ta neuroróżnorodność. To co to jest? No właśnie, No właśnie. To jest bardzo ciekawe, bo można o tym myśleć w różnych kategoriach. Z jednej strony neuroróżnorodność to jest bardzo szeroki termin, który mówi o tym, że my jesteśmy różni, że mamy różną budowę mózgu, różny, powiedziałbym, taki charakter też chemiczny, jak nasz mózg działa i jak myślimy. I to, jak my myślimy o neuroróżnorodności, to wszyscy jesteśmy różnorodni, każdy jest inny i każdy jest trochę, i to myślę, że wszyscy to czuliśmy gdzieś tam, prawda, intuicyjnie. To, co wydaje mi się jest ciekawe, oprócz takiej trochę medycznej definicji, że neuroróżnorodność to jest też paradygmat zarządzania i paradygmat w zasobach ludzkich. Czyli my już nie szukamy właśnie osoby takiej, wszędzie takiej samej, tylko rozumiemy specyfikę różnych zadań i różnych działów i różnych elementów organizacji i jesteśmy otwarci na to, żeby bardziej
powiedziałbym, szczegółowo i tak przemyślanie prowadzić te rekrutacje i żeby rzeczywiście szukać ludzi z bardziej specyficznymi uwarunkowaniami na poziomie budowy mózgu, bo my wiemy, że one tam akurat będą dużo lepsze, przy odpowiednim oczywiście oposażeniu, tak bym powiedział, dużo lepsze niż osoba neurotypowa. No właśnie, a pamiętam, jak rozmawialiśmy w ogóle o tym projekcie neurotypowa. Co to znaczy w ogóle? Kto to jest? Kto to jest? No to ale Ilu jest tych nas, ich? To, Nie wiem. to jest kolejne dobre pytanie, więc taki mainstream definicja jest taka, że mamy 80% typowych i 20% nietypowych. To jest coś, co tam powiedzmy jest przyjęte, ale dzisiaj już wiemy, że to nie jest prawda. Dlatego, że tak jak i autyzm, tak jak ADHD, tak jak dyspraksja, dyskalkulia, dysleksja, to są spektra. Tak? I wszyscy jesteśmy różni, mamy po prostu holograficznie nałożone te różne objawy, stany, jakkolwiek to nazwiemy, i każdy z nas jest inny i pewnie nie da się tak naprawdę powiedzieć, kto jest typowym i kto jest wzorcem Sèvres mózgu dzisiaj. I to tylko, wydaje się, że to tylko potwierdza skala diagnoz, które teraz się dzieją i to, jak ludzie w naszym pokoleniu odnajdują siebie samych w diagnozie swoich dzieci, bo to się często dzieje. 9 na 10 osób neuronietypowych nie wie, że jest neuronietypowa, no bo w naszym pokoleniu tych diagnoz nie było. Też stan wiedzy był taki, że u dorosłych tego nie ma, że to są tylko dzieci. I dopiero teraz się uczymy. My o mózgu jednak wiemy dosyć mało ciągle i to ciągle jest zaskakujące, jak to jest tajemniczy organ, tak bym powiedział. Czyli pomagajmy temu mózgowi Pomagajmy. i pomagajmy sobie. Wiesz, mi się bardzo podoba ten projekt, także bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki, że przyleciałeś tutaj do nas i że podzieliłeś się też ze mną i z naszymi słuchaczami, oglądaczami, widzami tym pomysłem, tym projektem. Bo ja myślę, że to ma takie dwa wymiary. Właśnie, no, oczywiście growth dla firmy, bo będziemy mieli bardziej zadowolonych, lepiej wyposażonych w narzędzia pracowników, bardziej szczęśliwych, bo mniej zestresowanych być może. Ale dla nas, jako dla użytkowników, no to też właśnie taki większy komfort pracy, większy komfort tego, że z jednej strony pracodawca mnie rozumie, Tak. a z drugiej strony, że właśnie nie muszę szukać tych odpowiedzi albo chować się za tą wyłączoną kamerką, tylko że ktoś trochę tak jakby prowadzi mnie za rękę i pomaga mi zrozumieć i podpowiedzieć, w jaki sposób tą konwersację prowadzić, w jaki sposób czytać tego mojego rozmówcę, no bo tego nas nikt w szkole niestety nie uczył. Nie, i to jest też tak, wydaje mi się, że wszyscy mamy takie uniwersalne potrzeby, że chcemy być przyjęci, zaakceptowani, tacy, jacy jesteśmy. I wszyscy chcemy mieć możliwość wyrażania siebie efektywną i budowania tej komunikacji, budowania więzi z ludźmi. To jest dla nas ważne, to jest bardzo przyrodzona potrzeba. I dla niektórych to jest trudniejsze, dla niektórych to jest łatwiejsze, ale na pewno jest to bardzo ważne dla budowania satysfakcji z pracy i z życia. I wydaje mi się, że że danie ludziom szansy, żeby rzeczywiście te więzi efektywnie budować, no to się przekłada na ich dobrostan, zadowolenie z pracy, efektywność i całą tutaj efekt domina tego dobra, które potem idzie za tymi ludźmi. Fantastycznie, to ja Ci bardzo dziękuję, że coś takiego wdrażasz, bo fajne są projekty, które mają dobry cel. Super. Także bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za Trzymam zaproszenie. kciuki. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za obejrzenie tego nietypowego odcinka Reklamiary i oczywiście bardzo proszę oglądać pozostałe odcinki. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.